Katarzyna Stypuła, Rosaria.pl. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jak widzicie, ja dzisiaj w otoczeniu róż piennych i porozmawiamy sobie dzisiaj o wiosennym cięciu róż piennych. Nie starych koron w tym odcinku, bo oczywiście mamy i takie róże w szkółce, które rosną już na swojej rabacie od wielu, wielu lat i one oczywiście też wymagają przycięcia, raczej corocznie, chociaż może być to i niekonieczny zabieg, ale porozmawiamy sobie dzisiaj o różach takich, które Wy najczęściej kupujecie, a więc z jednoroczną koronką, tak jak mam tutaj. Były to róże, które w zeszłym roku był ich pierwszy rok i zostały posadzone w donicach i teraz przyjrzymy im się i opowiemy, jak przycinać takie młode sadzonki róż okulizowanych na sztamie. Zapraszam Was na ten odcinek. Celowo rozpoczynamy dzisiejsze ujęcia w tunelu z tego to powodu, że w tunelu oczywiście zawsze z powodu temperatury, jakie tutaj mamy, wszystko rusza nam szybciej, rośliny również szybciej budzą się do życia. No i spójrzcie, jeśli u nas dopiero te pierwsze liście zaczynają wybrzmiewać na rabatach na zewnątrz, to w tunelu mamy już pierwsze liście, można powiedzieć, rozwinięte w pełni. Nawet mamy takie przyrosty 20 i więcej centymetrowe na różach. I bardzo często takie róże trafiają właśnie do Was, bo jeśli kupujecie je stacjonarnie w różnego rodzaju sklepach, ewentualnie gdzieś na rynkach, bo naprawdę róże uda się kupić w wielu, wielu miejscach, nie tylko w marketach, które teraz ostatnio są popularne, to bardzo często do Was trafiają właśnie już w takiej postaci. To znaczy, że najczęściej były kupowane gdzieś w jakiejś szkółce, gdzie były właśnie, tak brzydko mówiąc, podpędzane w tunelach. I w takiej postaci bardzo często również widzę róże na zdjęciach, na różnych forach, różnych grupach dyskusyjnych, gdzie pytane są zapytania występujące o to, czy jeszcze takie róże przycinamy i czy powinny być one przycinane, ponieważ ja staram się czasami incognito, nie tylko ja, ale wiele osób jest już na tyle świadomych i zorientowanych, że stara się udzielać porad i radzi oczywiście takim osobom, że jak najbardziej takie róże również przycinamy, bo zależy nam na tym, żeby ta młoda koronka jak najbardziej się rozkrzewiła i zależy nam na tym, żeby pobudzić tutaj wszystkie te śpiące oczka tuż przy miejscu okulizacji. Zwłaszcza tutaj, w tym przypadku, gdzie mamy tą koronkę z ubiegłego roku i ona właśnie z tego powodu została w szkółce, że w trakcie któregoś etapu produkcji była po prostu wyłamana i z koronki kilkuoczkowej została nam tylko i wyłącznie korona jednooczkowa, więc oczywiście taka róża będzie również rosła, jak widzicie, zbuduje koronę, no ale oczywiście potrzebuje na to dużo więcej czasu. Zwłaszcza w takim przypadku zależy nam na tym, żeby ta korona była jak najbliżej miejsca okulizacji, jak najbardziej rozbudowana. Dlatego właśnie dokonujemy tego cięcia w przypadku zresztą wszystkich młodych sadzonek, nie tylko takich jak tutaj biednych, poszkodowanych bidulek jednooczkowych, ale wszystkich róż sztamowych szczepionych na pniu. I bardzo często wtedy wśród porad, nawet większa większość radzi absolutnie, róża jest już w fazie wegetacji, nie dotykamy, nie tniemy, a to jest właśnie najbardziej kardynalny błąd. Dlaczego? Dlatego, że róża zawsze rośnie z tych najwyżej położonych punktów, taki jest jej urok, rośnie na zasadzie stożka wzrostu i słuchajcie, ta róża będzie dalej mocno szła tutaj w pędy, a absolutnie te wszystkie tutaj pąki, które są śpiące, może 1, 2, 3 zostanie wybite, ale raczej wszystkie pozostaną nadal uśpione. I ta korona, o ile tutaj ona się rozbuduje na końcach i będzie przepiękna, będzie miała kwiaty, tak tutaj będzie przez cały sezon łysa. Dlatego, że ona już nie nadgoni, dlatego naprawdę nie bójcie się, tniemy takie róże i tak jak róże krzaczaste, zwykłe, rabatowe, okrywowe, wszystkie wymagają w zasadzie tego wiosennego cięcia, a przynajmniej zerknięcia na nie, czy trzeba wyciąć jakieś uszkodzone pędy, chore, krzyżujące się, jakieś naprawdę takie, które nie rokują nam na dany sezon dobrze. Tak samo tniemy róże pienne, bo czym róże pienne nam się różnią? W zasadzie niczym. Jest to ten sam gatunek róż, czyli róże rabatowe, okrywowe i tak dalej można wymieniać, po prostu zaszczepione na podkładce, na sztamie, na pniu. To jest właśnie róża pienna, więc to też jest gatunek róży, które stricte wymaga nam wiosennego cięcia.
Odmiana, koło której ja stoję, jest to typowa przedstawicielka odmian wielkokwiatowych, stąd właśnie jej tak silne wybicie, bo jak wiadomo, róże wielkokwiatowe biją silnie, mocne, proste pędy i one są zwieńczone pojedynczym kwiatem. I tak właśnie wybiła nam tutaj odmiana wielkokwiatowa. Dlatego my teraz musimy przyciąć te wszystkie młode przyrosty, które tutaj już zdążyły nam pięknie wybić, właśnie po to, żeby je przyhamować ten wzrost i pobudzić róże do wybicia. Spójrzcie tutaj tych wszystkich pąków, które jeszcze są nadal uśpione, które absolutnie nam tutaj w ogóle nie wybiły. Więc teraz zostawiam sobie na każdym takim nowym, młodym przyroście minimum 2 listki właściwe i resztę zostaje przeze mnie, spójrzcie, po prostu przycięte. A więc wszystkie te nowo wybite zostaną przeze mnie jeszcze skrócone. To zahamuje, przyhamuje ich wzrost, czego się nie obawiam, bo słuchajcie, teraz te róże naprawdę dostaną mega ciepła. Już w przyszłym tygodniu, przynajmniej w moim rejonie nadawane mamy 20 parę stopni, więc róże ruszą z kopyta. A my wszystkie te, które nam tutaj już zdążyły do tej pory zaistnieć, po prostu przycinamy i wcale się tego nie boimy. Jeśli zdarzyła nam się taka sytuacja, bo oczywiście wczesną wiosną, gdyby ta sadzonka była przez nas wcześniej zaobserwowana, jeszcze przed wybiciem, to oczywiście mogliśmy dokonać tego skrócenia sadzonki jeszcze w stanie uśpienia. To by było jeszcze bardziej właściwym rozwiązaniem, no ale stało się to, co się stało. Przyroda nam buchnęła dużo szybciej zaczęły nam te koronki wzrastać i oczywiście teraz jeszcze w tym momencie dokonujemy takich przycięć. Tak samo dzieje się w trakcie uprawiania przez nas róż piennych w szkółce. Oczywiście korona nie formuje się od razu, tylko w szpalerze róż, które były w ubiegłym roku okulizowane, w tym roku przechodzimy przez te szpalery róż piennych i nie jeden raz, ale kilkakrotnie zostają one właśnie przez nas w trakcie sezonu przycinane właśnie po to, żeby pobudzić te wszystkie śpiące oczka do tego, żeby uformowała nam się jak najpiękniejsza koronka. Zatem nie bójcie się, naprawdę na każdym etapie cięcia to kilkukrotne cięcie w sezonie naprawdę róży nie zaszkodzi. A w przypadku nawet róż wielkokwiatowych, które są tutaj okulizowane, wskazane jest właśnie po to, żeby ta róża nie wybiła nam 1,5 metrowych pędów ogromnych, które gdzieś tam dopiero wysoko będą zwieńczone kwiatem. Nawet wskazane jest właśnie przyhamowywanie jej wzrostu, a wtedy na tej niższej wysokości te kwiaty szybciej nam będzie musiała zawiązać. Nie będzie już miała na tyle czasu i energii, żeby znowu ten mega długi pęd wyprodukować w trakcie początku tego sezonu. Za nami pierwsze ujęcie, na którym pokazałam to takie najbardziej bezpieczne dla Was cięcie, właściwie to dla tych wszystkich, które mają ogromne obawy, że sadzonka rozpoczęła wegetację, no i co teraz zrobić. Drugie cięcie, które teraz pokażę, dla tych bardziej odważnych, kiedy rzeczywiście zależy nam na większym rozkrzywieniu sadzonki, a więc ucinamy krótko te wszystkie pędy, które zdążyły nam już tutaj wybić, bo mamy tutaj sadzonkę, którą w takiej postaci dostaliśmy, zakupiliśmy, ewentualnie po prostu przegapiliśmy wcześniejsze przycinanie, ale zależy nam teraz jeszcze na pięknym rozkrzywieniu koronki, dlatego te wszystkie przyrosty, które róża już uzyskała, po prostu skracamy, zostawiamy te wszystkie młode przyrosty na wysokości około 1 cm i co nam to daje? Spójrzcie, tutaj wszędzie w tych miejscach, które zostały przez nas tutaj przycięte, wybiją nam ponownie młode oczka i tutaj zostanie sadzonka rozkrzywiona. Jeśli jednak nie zależy nam na bardziej szybkim pozyskaniu kwiatów, ale zdecydowanie na tym, żeby uzyskać jak najbardziej rozkrzywioną sadzonkę i teraz hardcore, czyli mocne cięcie dla tych wszystkich, którym nie na tyle zależy na szybkim kwitnięciu naszej róży, a na tym, żeby ta sadzonka jak najbardziej w danym sezonie się rozbudowała. A więc zamykamy jedno oko i uwaga, nie patrzymy na to, że sadzonka weszła już w ten stan rozwoju, tylko po prostu przycinamy ją jak najkrócej, tak żeby w tym sezonie jeszcze
mogła nam się jak najbardziej rozkrzewić. Tutaj spójrzcie, mamy dylemat, bo to oczko tutaj wchodzi nam na ten grubszy pęd, więc tutaj spróbujmy uciąć go jeszcze krócej. Tak, żeby tylko aby to oczko jeszcze nie zostało uszkodzone i mogło nam wybić. Ewentualnie jeszcze tutaj możemy dokonać skrócenia, tak, żeby te pędy ze sobą nie kolidowały. No i spójrzcie, totalny szok, ale jeśli chcemy, żeby ta sadzonka jeszcze w tym sezonie miała ciekawą, fajną, rozbudowaną mocniej koronę, to nie boimy się zdecydowanego cięcia. Tniemy tak właśnie króciuteńko. Zapewniam Was, sadzonka dostanie ciepła i jeśli nie zapomnę, to jeszcze w tym sezonie będę ją pokazywać, na ile nam się pięknie rozkrzywiła. Tuż przede mną koronka róży rabatowej zaokulizowanej na sztamie. No i spójrzcie, rabatówki mają to do siebie, że po prostu pięknie się krzewią, nie idą tak mocno w pędy. Same z siebie lepiej budują krzewy, bo szybciej zawiązują pąki, mają krótsze pędy z natury. No i tutaj sadzonka dwuoczkowa była przycinana króciutko wiosną, bo dotąd sięgały, będzie Wam może ciężko przez liście zobaczyć, ale dotąd sięgały mniej więcej jej pędy, czyli była cała przycięta, no i już tak pięknie, wdzięcznie zdołała uformować swoją koronkę, a tutaj przede mną jeszcze druga róża rabatowa, która też dopiero zaczyna bić i jak widzicie również wybija najmocniej z tych wszystkich pędów, więc ja, chcąc pobudzić jeszcze te oczka, które nie wybiły, spójrzcie, po prostu przycinam te najsilniej, najmocniej wybite, no i zmuszam różę do tego, żeby nam tutaj wybiła jak najmocniej tuż przy miejscu okulizacji. Oczywiście, jeśli tutaj mamy gdzieś jakieś takie zasuszone, uszkodzone pędy, być może weszła zamieralność, mimo że jest to koronka bardzo młoda, ale takie pędy, które są przyschnięte, nie rokują dobrze, oczywiście również usuwamy. Dzięki temu odmładzamy sobie te koronki i oczywiście pozostawiamy tylko te pędy najładniejsze, te, które mają ładną koronę, te, które są pędami najgrubszymi, nieprzesuszonymi, nieuszkodzonymi, takie, które rokują na tyle dobrze, że wykarmią nowe pędy i zbudują znowu piękną koronę w tym sezonie. Pokażę Wam teraz na przykładzie róży wielkokwiatowej, tutaj odmiana PiS, jak jest troszkę nam uparta i zresztą spójrzcie, odmiana właśnie taka bije na tych ostatnich, najwyższych pąkach, to co mówiłam, więc tutaj wszystkie nadal pozostają w uśpieniu, a ja mam nadzieję jeszcze je pobudzić do wzrostu, dlatego to co mówiłam, tutaj ucinam za drugim, nie boję się absolutnie. Te, które są jeszcze zbyt małe, na razie ich nie narażam. No i tutaj patrzę, co się dzieje w naszej koronie. Pędy, które są zbyt cienkie, tak jak ten, może nam nie wykarmić, nie zbudować pędu właściwego, z niego nie będzie, więc sobie go mogę usunąć jak najkrócej. I tutaj też mam taki brzydki, suchy pęd, więc też go wycinam. Staram się podejść jak najlepiej. Nie mam tam bardzo dojścia, ale może się trochę uda. Co jeszcze wycinam sobie? Ten pęd mocno mi niestety tutaj koliduje z pozostałymi pędami, więc muszę go skrócić, pozostawiając sobie tutaj oczkiem na zewnątrz. I pozostałych pędów nie jest dużo, bo to też jest niestety nieszczęsna koronka, która nie nadawała się do handlu. Jak widzicie tutaj w czasie trwania jeszcze podejrzewam produkcji zostało wyłamane niestety oczko, stąd właśnie ta koronka jest koronką jednooczkową, no i też pozostała nam w szkółce i tutaj ją pielęgnujemy, bidulkę, bo szkoda nam oczywiście powyrzucać róż, na które potrzeba było no, kilka lat, żeby je wypracować, więc one sobie spokojnie tutaj będą próbowały się rozwinąć, rozbudować swoje korony i być może gdzieś wylądują u nas na rabatach, to się jeszcze okaże. Póki co tutaj sobie są i rosną i zobaczymy, co z nich będzie. I co jeszcze usuwamy? Usuwamy jeszcze tylko tutaj pęd, który jest zbyt cienki i ponieważ róża nie ma zbyt dużej ilości pędów, nie sposób jest wszystkie wyciąć, bo
w tym momencie nie zostaje nam nic, ale jak widzicie z tej jednooczkowej strony, którą miała tutaj rozbudowaną, te pędy zaczynają się pięknie rozchylać na wszystkie strony, więc miejmy nadzieję, w tym sezonie już troszkę nadbuduje swojej korony. A ja teraz zabiorę Was na nasze rabaty i spojrzymy na róże, które w zeszłym roku były posadzone po raz pierwszy. To były też wszystkie takie bidulki, które nie nadawały się do sprzedaży, ale które żal było mi wyrzucić. Kilka z takimi właśnie jednoczkowymi koronami, kilka z jakimiś uszkodzeniami, trochę taki też niewymiarowy wzrost w przypadku niektórych i zobaczymy, jak przezimowały i jak będziemy je ścinać już na ten sezon wiosenny. Stoję teraz obok sadzonki zaliczanej do tak zwanych róż piennych kaskadowych, zwisających, występujących pod różnymi nazwami, a chodzi o odmiany w zasadzie najczęściej okrywowe, ewentualnie pnące, które są okulizowane właśnie na sztamie i które tworzą nam taką piękną parasolowatą albo całkiem, tak jak tutaj w tym przypadku, odmiany Wejsie Blue, zwisającą koronę. Musicie mieć tylko na uwadze to, że zawsze warto jest poczytać opisy takich róż, bo na przykład większość róż kwitnie na pędach jednorocznych. W przypadku tej róży są to tylko i wyłącznie pędy dwu- i więcej letnie, więc w przypadku przycinania i odmładzania tych koron należy pamiętać o tym, żeby oczywiście usuwać tylko najstarsze pędy. Tutaj mamy bodajże 3 albo 4-latkę, nie usuwać wszystkich pędów, bo niestety nie będziemy mieli wtedy kwitnącej takiej odmiany, jeśli corocznie przycięlibyśmy ją krótko, nie zostawiając sobie żadnych pędów z ubiegłego roku. Na pewno musimy usunąć wszystkie pędy, które zostały uszkodzone, tak jak tutaj czarny, brązowy pęd całkowicie na końcu, więc musimy go po prostu przyciąć i oczywiście przycinkę i wycinanie takiej korony zaczynamy właśnie od takich pędów, a więc ewidentnie brązowych, brzydkich, takich, które były uszkodzone i takie pędy po prostu musimy wyciąć, musimy się ich pozbyć, bo raz, że szpecą roślinę, niczego nam nie dają, zacieśniają tylko nam koronę, a oczywiście nie wyprodukują nam ani koloru, ani liści, ani tym bardziej kwiatów. Dlatego wycinamy te wszystkie pędy, które są uszkodzone, złamane. Niestety zdarzyło się nam jakieś złamanie, bo my po to, żeby tą koronę ścisnąć i przezimować w czasie zimowym, musieliśmy ją związać. I tak jak tutaj widzę, niestety pod naporem i ziemi, i tego, że była związana, być może gdzieś to mogła pęknąć. No i niestety musimy część takich pędów w tym momencie pożegnać. Tutaj też widzę złamanie. W dalszej kolejności usuwamy pędy wszystkie zbyt cienkie, które też nie będą nam tutaj mogły znacznej ilości kwiatów wykarmić, a więc takie pędy usuwamy wszystkie z naszej sadzonki, po prostu je wycinając. Często w przypadku tych płaczących odmian zdarzają nam się uszkodzenia gdzieś na końcach, czy to z powodu koszenia trawy kosiarką, czy to z powodu uderzenia graczką, więc zawsze wszystkie te pędy musimy rzeczywiście na końcach obejrzeć i jeśli jest taka potrzeba, to musimy je przyciąć. Oczywiście wycinamy również te pędy, które wszystkie gdzieś miejscowo nam przemarzły, które są brzydkie, brązowe, czarne i uschnięte. Tutaj w tym przypadku to jest jeszcze sadzonka bardzo młoda, więc zbyt dużo takich pędów starych i uszkodzonych do usunięcia jeszcze na szczęście nie będzie w tym sezonie. Odmiana sama w sobie nie buduje się z zbyt grubych, ogromnych pędów, jak w przypadku niektórych róż pnących, bo ma raczej wiotkie, elastyczne pędy, ale usunęliśmy te zbyt cienkie, te, które nie rokowały nam dobrze, a zostały nam te szkieletowe, główne pędy, które tworzą roślinę i które będą w tym roku, mam nadzieję, obficie kwitły.
przypadku pozostałych odmian wszystkie były sadzone dopiero pierwszy raz w ubiegłym roku, więc puszki nie wytworzyły jeszcze mega koronek. Są to wciąż jeszcze malutkie korony, które potrzebują jeszcze przycinania, formowania i nie są one jeszcze tak w liściach, jak były te wszystkie róże, które zimowały nam i mieszkały sobie w tunelu, tylko zostały dopiero niedawno odkryte, odkopcowane, dopiero zostały podniesione, nie są nawet jeszcze zbyt dobrze wymyte przez deszcz, bo jest jeszcze na nich ziemia, no ale będę je bardzo krótko przycinała, oczywiście również usuwając te wszystkie zbyt cienkie pędy, a zostawiając tylko krótki, ale szkielet rośliny, czyli pozbywam się tych zbyt cienkich pędów. Oczywiście, jeśli roślina cała byłaby złożona z cieniutkich pędów, bo na przykład macie zaokulizowaną na sztamie miniaturkę, no to nie wycinamy wszystkich pędów, bo wtedy pozbędziemy się wszystkiego, no i ta róża nawet nie będzie miała z czego nam wytworzyć tych nowych pędów. Ale tutaj mamy porównanie, bo mamy pędy i cienkie, i grube, więc widzimy, jak wyglądają te pędy grubsze. Mamy ogólny zarys, jak mogą wyglądać i po prostu usuwamy właśnie takie wszystkie końce nadmarznięte, brzydkie pędy. Staramy się budować sobie tą różę dość na wszystkie strony mniej więcej jednakowo, harmonijnie, usuwając tylko te, które zostały po zimie uszkodzone, przemarznięte, a pozostałe wszystkie pędy już mają pięknie nabrzmiałe oczka, więc mamy nadzieję, że w tym roku ta koronka pięknie nam się znowu rozkrzewi i zbuduje nam koronkę na ten kolejny sezon. Przede mną jeszcze trochę pracy związanej z przycinaniem. Kilka tych jednorocznych, w zasadzie już teraz dwuletnich koron mam przycięte. Mam już tą pracę za sobą. A Was zapraszam serdecznie na nasz kanał i jeśli podobają Wam się treści, które zamieszczamy i nasze porady różane, to oczywiście zachęcamy Was do subskrybowania, do oglądania innych filmików i oczywiście do komentarzy pod filmikami, a także może różnego rodzaju zapytań, które Was jeszcze nurtują albo na które chcielibyście, żebyśmy nagrali film, ewentualnie odpowiedzieli Wam. Dajcie znać. Oczywiście zapraszam Was również na naszego Facebooka i naszego Instagrama. I mam nadzieję, że kolejne odcinki również będą dla Was bardzo pomocne. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Do zobaczenia.